Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii prezentującej możliwości systemu Effecte. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować możliwości związane z prezentacją danych w systemie. Użytkownik po zalogowaniu się do systemu witany jest startową tablicą wskaźników. Maksymalnie na takiej tablicy może znajdować się 9 elementów ułożonych w 3 kolumny i 3 wiersze. Każdy z elementów jest niezależnie konfigurowany i może przedstawiać dowolne informacje, jakie są zawarte w systemie. Informacje te mogą być pokazywane w różnoraki sposób. Dostępne są wskaźniki, kolorowe pola, wykresy słupkowe i kołowe, linie trendu oraz tabele. W przypadku, gdy informacje przedstawiane są w formie graficznej, po kliknięciu na takiej grafice pojawia się tabela pokazująca dane, na podstawie których została wyliczona zaprezentowana wartość. Każdy z elementów na tablicy można powiększyć, klikając na ikonę w jego prawym górnym rogu. Każdy z elementów na tablicy można w razie potrzeby dostosować do swoich potrzeb. W tym celu należy odnaleźć odpowiedni element w lewym menu, a po jego wyświetleniu kliknąć na przycisk Więcej. Opcje, jakie się pojawią, zależne są od rodzaju wybranego elementu. W prezentowanym przykładzie możemy określić, na podstawie jakiego pola ma być wyliczany, jaki rodzaj wartości nas interesuje oraz jakie wartości ma brać system do obliczeń. System w przypadku prędkościomierza wyróżnia 3 obszary prezentowane w kolorach czerwonym, pomarańczowym i zielonym, ale wartości graniczne dla poszczególnych części są możliwe do dostosowania. Poza prędkościomierzem dostępne są również inne rodzaje wykresów. Przykładowo, po wybraniu wykresu słupkowego możemy określić, po jakich polach ma następować grupowanie wartości na wykresie, jakie wartości dla każdej grupy nas interesują oraz określić ustawienia graficzne, jak na przykład paletę kolorów. Każda z ról może posiadać swoje indywidualne tablice wskaźników, a dodatkowo każdy z operatorów może indywidualnie ustawić inną stronę startową. Aby to zrobić, należy kliknąć na swoje inicjały w prawym górnym rogu, a następnie zmienić widok startowy. Poza prezentacjami danych w formie wykresów jest również możliwość prezentacji informacji w formie kalendarza. Po wybraniu tabeli z interesującymi nas danymi należy wybrać ikonę prezentacji danych, a następnie kliknąć na kalendarz. Na formularzu, który się wyświetli, wystarczy wybrać pole, które przechowuje informacje o dacie początkowej i zostanie nam zaprezentowany kalendarz miesięczny. Dodatkowo możemy również dodać pole przechowujące datę końcową. Po najechaniu na dowolny rekord w kalendarzu pojawią nam się kolejne informacje o danym obiekcie, a kliknięcie na niego powoduje otwarcie karty danego obiektu. Informacje mogą być prezentowane w formie widoku miesięcznego, jak również tygodniowego. W takim wypadku widzimy nie tylko daty realizacji, ale również godziny. Kolejna możliwość to widok dzienny kalendarza. Kolejny sposób, w jaki możemy zaprezentować dane, to tablica Kanban. Podobnie jak poprzednio, należy najpierw wybrać tabelę prezentującą interesujące nas dane, a następnie z listy dostępnych sposobów prezentacji danych wybrać Kanban. Pojawi nam się formularz pozwalający na skonfigurowanie tablicy. Tablicę taką możemy skonfigurować na podstawie dowolnych informacji zawartych w systemie, co pozwala na bardzo dużą jego elastyczność. Po sparametryzowaniu mamy przygotowany diagram zgodnie z potrzebami. Po najechaniu na dany rekord możemy zobaczyć dodatkowe informacje z nim związane. Jest również możliwość przenoszenia rekordów pomiędzy torami poprzez przyciągnij i upuść, a kliknięcie na ołówek przeniesie nas do okna danego obiektu i pozwoli na jego edycję. Każdy z wykresów możemy zapisać w swoich widokach, co pozwoli w przyszłości uniknąć ponownej konfiguracji. Ostatnia z form prezentacji danych to wykres Ganta. Podobnie jak poprzednio, należy najpierw wybrać tabelę prezentującą interesujące nas dane, a następnie z listy dostępnych sposobów prezentacji danych wybrać Gantt. Na formularzu, który się wyświetli, należy przejść do ustawień, a następnie skonfigurować pola według własnych potrzeb. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól pojawi się wykres. Na górnym pasku możemy dostosować skalę widocznych informacji.
Każdy z rekordów pokazuje na wykresie daty dla obiektów poziomu pierwszego oraz drugiego. Jeśli chcemy ograniczyć liczbę widocznych elementów, możemy dodać warunki i w takim wypadku będą prezentowane wyłącznie obiekty spełniające dane kryteria. I to już wszystko, co chciałbym zaprezentować w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów.